Dzisiaj na podnośniku BMW F11 3-litrowy diesel N57, kod silnika, słuchajcie, 360 tysięcy przebiegu, niesamowite wycieki, zapchany filtr cząstek stałych, także demontujemy silnik i bierzemy się do pracy. Zaraz autko podniesiemy i pokażemy, jak mocno ten silnik jest zalany pod spodem. Zobaczcie, na posadce ona dosłownie stoi ze 2 godziny i już jest plama oleju. Leci na pewno spod pokrywy zaworów, leci na pewno spod przystawki filtra oleju, prawdopodobnie między skrzynią a silnikiem z uszczelniacza wału korbowego. Dlatego wyciągamy silnik, tak? Postawimy sobie podnośnik na blokadach, żeby bezpiecznie można było pod auto wejść. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Niesamowicie oblany, obklejony, dosłownie z każdej strony, także na samochodzie my tutaj nic nie zrobimy, ściągamy motor, filtr cząstek stałych do regeneracji. Zobaczymy, jak wygląda sprawa z rozrządem, bo jest 360 tysięcy przebiegu i być może rozrząd będzie do wymiany. Silnik z BMW zdemontowany. Jest to silnik o kodzie Natalia 57, czyli 3-litrowy diesel. Mieliśmy zapchanego DPF-a, mnóstwo wycieków i DPF już jest wyjęty. Zobaczcie, jaki zalany olejem. Silnik również jest cały zalany, i skrzynia, i silnik. I zaraz Wam pokażę, co się dzieje z turbiną i do jakich uszkodzeń dochodzi, gdy jeździmy na zapchanym filtrze cząstek stałych. Zobaczcie. Dostaje turbina luzu osiowego i tak jest, to jest książkowy przypadek. Aż puka. Demontujemy teraz turbinę, wysyłamy na regenerację. Zostanie założony cały korek z meleta. Ja nie oddaję turbin do regeneracji, żeby one zostały składane z części, czyli wałek, tulejki, wyważanie. Ja takich rzeczy nie robię i nie chcę, żeby żadna firma mi to robiła. Zakładamy nowy korek z meleta albo z innej firmy, bo nie zawsze z meleta występuje na daną chwilę. Turbina zostanie złożona, sprawdzona, wyregulowana i odesłana do nas i my takie turbo wtedy montujemy. Co dalej? Demontujemy pokrywę zaworów, oczywiście podkładki wtryskowe, nowa uszczelka pokrywy zaworów, nowa membrana odmysł. Skontrolujemy, jak wyglądają łańcuchy rozrządu. Obowiązkowo czyszczenie kolektora dolotowego. Wymiana również, bo z tej strony również mamy zapocenia, wymiana uszczelki, która znajduje się pod przystawką olejową. A zaraz Wam pokażę, bo te silniki mają tendencję do zacierania, czy są wióry w filtrze oleju. Tu mamy już filtr zdjęty, filtr bardzo czysty, widać, że klient olej zmienia. Demontujemy turbinę. Jak widzicie, turbinkę mamy wyjętą. Także zdejmiemy zaraz tutaj tą rurę, spakujemy wszystko i wysyłamy. Rozbieram cały czas silnik od BMW. Miałem go tylko uszczelnić, wyczyścić kolektor, a zobaczcie, jak wygląda łańcuch rozrządu. Rozrząd do wymiany. Także rozbieramy wszystko. Zobaczcie. I nie grzechotał. Warto dodać, że auto stało u nas na placu, odpaliliśmy je i rozrząd nie grzechotał. BMK ma to do siebie, słuchajcie, chodzi do samego końca, rozrząd nie grzechocze, przy odpaleniu albo przy gaszeniu najczęściej przeskakuje i macie po silniku. Widać tutaj, jak jest wyciągnięty napinacz, praktycznie do samego końca. Także rozbieramy, ściągamy misę, ściągamy pokrywę, wymieniamy łańcuchy rozrządu. Tak jak zawsze powtarzam, u mnie regeneracja turbiny polega na wymianie całego korasa, czyli tego chra tak zwanego. Nie zezwalam na regenerację, jakieś zakładanie tulejek, wałków, kół kompresji. Całe chra z meleta, zmontowane, wszystko wystrojone i tak zostanie zamontowane do auta. Co dalej? Wyczyszczony kolektor dolotowy, zobaczcie, obowiązkowo.
Tak? Mamy wyczyszczony kolektor dolotowy, tutaj idzie nowa uszczelka również na pokrywę zaworów, podkładki, podwtryskiwacze, obowiązkowo o-ring smoka, tak? Czyszczenie smoka oraz wymiana uszczelki. Misa zostanie również wyczyszczona, umyta, to wszystko zostanie zaraz skręcone. Słuchajcie, montujemy tą turbinę z DPF, również został zregenerowany, montujemy to wszystko i zaraz montujemy silnik do karoserii. Również zostanie wymieniona przystawka olejowa, ponieważ mamy pęknięty termostat. Udało się odnaleźć element w układzie chłodzenia, nie poszedł gdzieś dalej do silnika. Przystawka olejowa zostanie zmieniona, ponieważ jest uszkodzony termostat, który znajduje się w tym miejscu. To jest wszystko tutaj połamane, także przystawkę olejową również wraz z uszczelką, spod której się lało. Mieliśmy wycieki oleju, założymy nową. Turbo zamontowane, nowa uszczelka pod kolektor wydechowy. Obowiązkowo nowa membrana do odmy z pokrywką. Co dalej? Wyczyszczone zostały kanały dolotowe. Zobaczcie, mnóstwo nagaru, kolektor, tak jak wcześniej pokazywałem, kolektor również wyczyszczony, umyty. Co będę robił dalej? Słuchajcie, wymieniamy obowiązkowo przewody podciśnieniowe na silikonowe. To tutaj już jest wszystko przegrzane, stare, zobaczcie, pęka. Jak najbardziej trzeba wymienić. Ja zazwyczaj zakładam takie oto niebieskie silikonowe przewody podciśnieniowe i to działa bezawaryjnie, także składamy dalej. Silnik do BMW zamontowany i BMW tak naprawdę skończone. Zobaczcie, wszystko wróciło na swoje miejsce. Na sam koniec wyczyściliśmy komorę silnika i nakleiliśmy naklejkę od wymiany rozrządu. Tak? Z jakim przebiegiem, u kogo, z datą, ze wszystkim. A co było jeszcze robione oprócz rozrządu? Słuchajcie, czyszczenia dolotu, uszczelnienia silnika, regeneracji turbo, regeneracji filtra cząstek stałych, które oczywiście trzeba było zaadaptować. Wymieniliśmy poduszki pod silnikiem, ponieważ poduszka lewa była zerwana. I mieliśmy również błędy od samego początku, o których zapomniałem powiedzieć. Były błędy związane z filtrem cząstek stałych, który został zregenerowany. Był błąd od pierwszej sondy lambda przed katalizatorem, sygnał za niski podczas hamowania silnikiem i tutaj sondę należało wymienić. Wymieniliśmy, błędu nie ma, ale mieliśmy też błąd o numerze i to jest dosyć częste w BMW. Już Wam mówię, jaki to jest błąd. 2C2200. Czujnik temperatury płynu chłodniczego przed niskotemperaturową chłodnicą recyrkulacji spalin. Słuchajcie, czujnik, ja już Wam może pokażę, który co jest czujnik i nie jest to zazwyczaj wina czujnika. To jest ten czujnik tu na tym przewodzie układu chłodzenia, a problemem zazwyczaj jest ten elektrozawór układu chłodzenia, który znajduje się pod kolektorem dolotowym i za filtrem powietrza. Na sam koniec oczywiście wymiana oleju, wymiana wszystkich filtrów. Zalaliśmy układ paliwowy dodatkiem do paliwa, żeby ten układ paliwowy nam się cały oczyścił. Słuchajcie, auto już jest naprawione. A, o jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. Słuchajcie, tarcze i klocki z przodu, tak? I płyn hamulcowy. Auto już jest naprawione, skończone. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam wszystkich.